Legendarne danie. Kluski z boczkiem i twarogiem. Tyle i aż tyle, bo nic więcej nie potrzeba do szczęścia. To jest moje top 10 dań. Dobra, top 3 moich dań ulubionych, które pokazała mi moja babcia. I jest po prostu fantastyczne. A jest po prostu banalne, nawet nie jest trywialne, jest po prostu banał. Tylko trzeba go dobrze zrobić. Dlatego jest ten przepis. Podstawowym składnikiem jest surowy boczek wędzony. Im więcej tłuszczu, tym lepiej, bo to nie może być suche, jak się będzie wytapiać. Ale akurat ten egzemplarz nie ma aż tyle tłuszczu, bo są bardziej tłuste boczki. Kroję ten boczek obojętnie jak. Chodzi po prostu, żeby były jak najmniejsze kawałki, ale można też użyć słoninek. To jest unlimited kalorycznie, że tak powiem, ale ja tego nie polecam. Wrzucam go na suchą patelnię i będę go smażył przez około 15 minut. Tłuszczyk się wytapia, a nawet nie jesteśmy na siłowni. Makaron. Ja użyłem jakieś gniazdka, choć normalnie używam nitek, takich zwykłych do rosołu. Żaden inny makaron się po prostu nie sprawdza w tym daniu. To wychodzi wtedy kompletnie co innego. Na przykład z makaronem świderki. Nie, to nie jest to. Wylewam wodę z makaronu na sitko i będzie odciekał 2 minuty albo 3. Ta woda musi odciec, to jest kluczowe. Ten makaron ma się 3 minuty tak odparowywać, bo inaczej by było badziewie. Okej, boczek gotowy. Trochę go spaliłem, ale jest akceptowalny. Do tego boczek, ale nie z całym tym tłuszczem. To nie bierzemy tego. Chyba że ktoś bardzo chce. Po prostu to mieszasz. I na to dajesz po prostu pół twarogu. Twaróg koniecznie półtłusty. Próbowałem milion razy z chudym albo z tłustym. To nie jest to. To nie jest kompletnie to. To chodzi o ten, jak powiedzieć, balans smaku. To danie ma tak naprawdę relatywnie mało tłuszczu i ma dużo białka, patrząc na ten twaróg, i dużo węglowodanów, bo jest jednak, ja daję około 120 gramów tego makaronu. Tyle i aż tyle. Dobra, już się skończyło nagrywać. No i to jest jedna porcja. I to jest jedna porcja. Ta porcja jest tak naprawdę, wydaje się, relatywnie duża, ale po prostu ona jest mała. Zawsze jest mało. I o to chodzi, żeby zawsze było mniej niż się chce. To nie jest tak jak z tą sałatką na imprezę, że się robi cały galon, potem to leży, gnije i trzeba wywalić. Nie. Chodzi o to, że to nawet wygląda dużo, ale po prostu to wciągniesz na raz i chcesz więcej. I właśnie o to chodzi, o tą chęć. Jakby to powiedzieć, o tą chęć po prostu ponowienia tego przepisu, bo jest po prostu fantastyczny. Mógłbym to jeszcze przez 5 lat zachwalać, bo mówię, top 3 moich ulubionych potraw. Nie powiem, co jest na pierwszym miejscu i co na drugim, ale może kiedyś się dowiecie.